Pod Chittin wojska Saladyna pokonują wojska Królestwa Jerozolimy pod wodzą króla Gwidona z Lusignan. Król Królestwa Jerozolimy dostaje się do niewoli. Bitwa pod Chittin była konsekwencją wymarszu wojsk krzyżowców na pomoc twierdzy Tyberiadzie, obleganej przez Saladyna. Gwidon zebrał najliczniejszą armię, jaką mogło wystawić dotąd Królestwo Jerozolimy. Pozbawił w ten sposób wiele miast i twierdz garnizonów do ewentualnej obrony. Klęska pod Chittin otworzyła muzułmanom drogę do praktycznie bezbronnego Królestwa Jerozolimy. Saladyn nie ruszył od razu na Jerozolimę, lecz zaczyna oblegać pozbawione obrońców mniejsze twierdze. Przejmowanie miast było zadaniem nietrudnym, przy okazji można było się na tym znacznie wzbogacić. Pierwszym celem stała się Akra. Saladyn 9 lipca zajął nadmorską twierdzę praktycznie bez walki. Po ustanowieniu nowej władzy w Akrze i podzieleniu łupów między swoich żołnierzy, Saladyn skierował się w kierunku północnym na twierdzę Tibini. Jego wojska podjęły regularne oblężenie, blokując miasto i wznosząc machiny oblężnicze. Po 10 dniach twierdza upadła. Kolejne miasto to Tyr, ale Saladyn rezygnuje z jego zdobycia. Do 23 sierpnia rozpoczyna się oblężenie Askalonu. Saladyn napotkał silny opór obrońców, który udało się złamać dopiero 5 września. Trwające 13 dni walki o Askalon było najdłużej trwającym oblężeniem. Jeśli zastanowić się, dlaczego sułtan ruszył na Jerozolimę dopiero po 2 miesiącach od zwycięstwa pod Chittin, to przyczyna wydaje się oczywista. Saladyn specjalnie opóźniał moment oblężenia, chcąc wzbogacić się przy przejmowaniu łacińskich twierdz. Frankowie uciekający ze zdobytych miast szukali najczęściej schronienia w innych twierdzach, które i tak były później zdobywane. Ci, którzy nie mogli zapłacić Saladynowi, stawali się niewolnikami. Wielu uciekło do Jerozolimy, której ludność w tym czasie określa Baha ad-Din na 60 000. Zastępy dżihadu ruszyły spod Askalonu na Jerozolimę. - 20 września 1187 roku wojska Saladyna przybywają pod Jerozolimę. Na czele władzy miasta Jerozolimy stał patriarcha Herakliusz i Bajlan z Ibelinu. Rozpoczyna się szturm i ataki na miasto.
25 września Saladyn przenosi swoje machiny i katapulty w stronę północnego muru, gdzie wcześniej krzyżowcy wtargnęli do miasta. Ostrzał muru z katapult trybuszy doprowadza do wyłomu i upadku muru. Dwudziestego 29 września Bajlan z Ibelinu rozpoczyna trudne negocjacje. Saladyn zażądał kapitulacji, lecz Bajlan zagroził zabiciem jeńców i spaleniem miasta. Sułtan za opłatę wyraził zgodę na opuszczenie miasta przez jej mieszkańców. Ci, którzy w ciągu 40 dni nie dokonają wykupu, pójdą w niewolę. Opłata wynosiła 10 dinarów za każdego mężczyznę, 5 za kobietę, a za dziecko 2 dinary. Jak wiadomo, Jerozolima była przeludniona, dzięki czemu jej zdobycie musiało przynieść sowity dochód i zapewne licznych niewolników. 2 października 1187 roku Jerozolima została oddana w ręce Saladyna.